Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się w bardzo ciekawej miejscowości w Szwajcarii. Mamy tutaj flagę szwajcarską, także jest to teren inspirujący prawdziwym terenem i powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo mało map jest w tym stylu. Chciałbym, żeby było więcej. Z tego względu, że ja osobiście lubię góry, lubię właśnie takie tereny, a tutaj dodatkowo jeszcze mamy coś w tym miejscu bardzo interesującego, co naprawdę może być ciekawym takim elementem podczas rozgrywki na tej mapie. W każdym razie mapa przedstawia się tak. Nazwa mapy Gigerwald, twórca mapy D.A. Andy, pojemność mapy 704,92 MB. Została wydana 28 kwietnia 2026 roku. I z mapą ściągają się 4 mody. Także dodatkowo mamy 4 mody, ale te mody są dość interesujące. I jeden z nich ma dość ciekawy wpływ na tą grę, na tą rozgrywkę tutaj. Coś, co mnie naprawdę zaciekawiło. No i powiem Wam tak, to jest życie pod tamą. Dlaczego? Bo tu mamy tamę. Tutaj tama, gdzie wstrzymuje wodę i zabezpiecza ten teren przed zalaniem. Znaczy, przed zalaniem wiadomo, chodzi o to, żeby tu wytworzyć prąd i w ogóle, ale to jest naprawdę ciekawy temat. Tutaj głównie skupiamy się na uprawie trawy, co jest dla mnie bardzo ciekawe. Lubię bawić się trawą bardziej niż uprawami, ale mimo tego, że mamy tutaj główną zaletę do pracy z trawą, z drzewami, to mamy również poszerzone pole, jeśli chodzi o uprawy. Jeśli byśmy chcieli iść w uprawy, to mamy tutaj więcej właśnie roślin, które możemy sobie tutaj zagospodarować na tej mapie. A jeśli chodzi o samą mapę i miejsce, od którego zaczynamy na poziomie łatwym, to właśnie tutaj się podświetliło. Mamy teren 21, to jest kwota 214 tysięcy za 7 hektarów. Tutaj mamy teren numer 4, 60 tysięcy za 2 hektary. No to widać, że tutaj te ceny są jakieś, będzie około hektara za 30 tysięcy, około 30 tysięcy za hektar będzie. Tutaj 10 tysięcy za 0,35 hektara, 0,8 23 tysiące. Co tu jeszcze mamy? 0,1 za 3 tysiące. Takie małe skraweczki też mamy 6 tysięcy. No i farma tutaj 101 za niecałe 19 tysięcy. Później jeszcze tutaj mamy teren 20 tysięcy. Tu za 8 tysięcy, 16, 17 za 12 tysięcy. Także nie ma to jakiegoś dużego kosztów, jeśli chodzi o zakup terenu. Nawet te leśne są tutaj w dobrej cenie, a drzewa jest tego sporo, tylko że teren jest wymagający, to mówię od razu. No i tutaj najbardziej adekwatnym jest właśnie używanie lin podczas transportu drzewa. Myślę, że ciekawe wyzwanie tutaj może być. Można kupić obrzeża, 28 tysięcy, dość sporo one oferują, także te 28 tysięcy może być to ciekawy też zakup, więc można sobie to później wykorzystać. Jak widać, dużo fabryk nie ma. Tu są dwie, tu jest tartak, no i tutaj chyba jest kamienie się tutaj pojawiają, więc możemy tutaj korzystać. No a sam, nie wiem, jeśli można to nazwać atrakcja, no to robi robotę tutaj, naprawdę jest im bardzo interesujące. Także najpierw odwiedzimy sobie tutaj farmę, od której zaczynamy jako jedyna, a później sobie będziemy jeździć, przeteleportujemy się do sklepu i od sklepu będziemy zwiedzać po kolei wszystko. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zielono, góry, bardzo zróżnicowany teren, to jest to, co lubię. Nie wiem, ile z Was jest takich osób, które też właśnie lubią takie klimaty. Dajcie znać w komentarzu, bo bardzo chętnie poczytam, czy też są takie osoby. Kalendarz upraw wygląda w ten sposób. No tego trochę jest, bo
są dodatkowe uprawy. Jeśli chodzi o zwierzęta, to mamy oborę z krówkami, mamy drugą oborę mamy taką klasyczną, tu nową, tutaj klasyczną. No i mamy jeszcze kozy lub możemy zmienić sobie na owce, jeśli byśmy chcieli. Kontrakty są dostępne, wiadomo, są ograniczone ze względu na to, że nie ma pól, są trawy. Jeśli chodzi o fabryki, no to mamy w posiadanych już mleczarnię, która jest na gospodarstwie i ona tutaj oferuje właśnie, raz tak, może od razu powyłączam, żeby to nie działało. Także tak się przedstawia lokalna mleczarnia. No i ta produkcja, która tutaj jest bardzo interesująca jest, bo jest to suszenie bel. Bardzo ciekawe, nowe, jakby to powiedzieć, nie produkcja, no bo to taki ciekawy, nie wiem, activity, żeby można było sobie coś tu podziałać. Tutaj mamy, potrzebne nam będzie właśnie zrębki, żeby uruchomić suszarnię. No, ma to sens. Będzie wytwarzać prąd też, czyli dochód będzie generować. No i możemy przywozić sobie tutaj bele z trawy i suszyć je. Także no, bardzo ciekawa propozycja. No i jeszcze sprawdzimy, czy są znajdźki. Jest ich 20, także będziemy mogli sobie się również wesprzeć finansowo. Dobra, zaczynamy. Nazwa miejscowości, nazwa właściciela, twórcy tutaj też jest. Także no fajne, detale są naprawdę ciekawe. Widać, że mapa tutaj pochłonęła trochę pracy. Tutaj mamy skup, gdzie jest, o proszę, lokalny twórca żywności ulicznej, znaczy no fast fooda, znaczy no nie fast fooda, no taki markecik. Tutaj mamy sprzęt. To jest ta obora właśnie klasyczna. To jest osobny mod, także to się osobno ściąga. Można go również użyć do innych map, ale no klimacik jest naprawdę ciekawy, przedni. Ładnie się tutaj prezentuje. Tu mamy sprzęcior, od którego zaczynamy. Nie jest to zbyt dużo, ale zupełnie wystarczające jak na sam początek. Także ta część to jest dom rolnika, reszta to jest właśnie obora. Tu na dole mamy pastwisko właśnie dla kóz. Co tu jest? Wybierz. A, otwórz drzwi, tak? A i światło chyba tu powinno też być. To drzwi osobne, a ta ikonka do czegoś. Zamknij wrota. A, okej. Dobra. Ale fajne. No, ciekawe. Lubię takie elementy. Dodatkowe 60 sztuk, 30 aktualnie. Pomieścimy sobie zwierząt. Kózki, owce, od Was zależy. Na początku mamy tutaj kozy, także no, jeśli ktoś chce zostawić, to może zostawić. Chce zmienić, to może zmienić. No i tutaj, jak przyjdziemy sobie, to jest taka bardziej tradycyjna wersja tej farmy, a tu przyjdziemy sobie, jest bardziej już unowocześnione. To tak samo jak w nagłówku było obora tradycyjna, obora nowoczesna. Także tak to się tutaj przedstawia. W tym miejscu właśnie mamy to, co wcześniej mówiłem. Ta suszarnia tych bel, też tu może ciekawie to wyglądać. W ogóle fajnie budynek wygląda. To też można sobie ściągnąć i wykorzystać na innej mapie. I powiem Wam, ciekawy pomysł, naprawdę. Fajnie to tu wygląda. Tutaj wrzucamy zrębki, tutaj ten belki, suszymy. Ciekawe, ciekawe. Nie, tutaj zrębki wrzucamy. To jest spalarnia, ok. To tam może coś innego będzie. Sypkiego. Co jeszcze było sypkiego? Zaraz sprawdźmy. Tutaj. A, siano z luzem można wrzucić. Dobra. To jest tutaj. Można. Dobra. Siano luzem. Także tu mamy warsztat.
resztę sprzętu, który mamy do dyspozycji. Także tu jest warsztacik, czyli też się fajnie otwierają. Tu mamy obornik. Tu mamy produkcję właśnie przetwórstwa mlecznego. No i krówki właśnie w tym miejscu. To jest ta nowa obora. 32 sztuki, 50 maksymalnie pomieścimy, także no fajnie. Tu trochę, tam trochę krówek, jeszcze są pastwiska, także no i jest tego troszeczkę, nie powiem. Zaraz zerkniemy na mapę. No. Gdzieś tu jeszcze... Dobra, to my lecimy teraz na sklep w takim układzie, bo przerzucimy się właśnie w to miejsce. Teraz tu wszystko żeśmy obeszli. To jest pobór wody. Pojedziemy sobie, będziemy zwiedzać powoli resztę rzeczy. Odwiedź sklep. Także zaczniemy sobie w tym miejscu od sklepu. Ja sobie tu od razu wezmę samochód wypożyczę, żeby można było sobie tu spokojnie objechać. A tego weźmiemy sobie. Dobra. Zanim pojedziemy zrobić objazd, wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy. To jest tak, warsztat. Tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie jesteśmy właśnie pod tą tamą. Tu też po części tętni życie. Pracownicy tu dbają, żeby... O kurczę, ale tutaj ruch jest? Lubię takie, jak to wszystko się rusza. Daje takiej imersji w rozgrywce. Zaraz, tu są dwie fabryki. Czy jedna fabryka? Jest taka jedna duża, chyba mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, ile ona kosztuje. 370 tysięcy. No i tutaj mamy właśnie cementownię. OK. To jest jedna. Można to sprzedać. A teraz ja muszę wejść chyba tutaj. To jest ta cementownia? No, to jest ta cementownia. Dobra, to tu jest zarządzaj. Nie ma możliwości sprzedaży tej cementowni niestety. To w takim razie tu powinno być coś jeszcze. Będzie tutaj trigger, czy gdzie? Tu nie ma, tu jest zrzut produktów do fabryki. No nie no, wszedłem i nie widzę. Zaraz zobaczmy, co to jest. Zarządzaj, to jest to samo, tylko że no. Dwie ikonki do jednej fabryki. Odwiedź, zarządzaj. Ciekawe, pierwszy raz widzę, że były dwie ikonki do jednej fabryki. Myślałem, że będzie jednak tutaj dwie produkcje, a jest tylko jedna. Niestety. OK. Niestety. Dobra. W takiej formie mamy sklep, w takiej formie mamy warsztat, także tak to się przedstawia. O, tu jest jeszcze druga ikona. A, można kupić drugą. 84 tysiące, OK. I mamy też to samo. Tylko może z innymi parametrami. No jednak jest, dobra. To było tutaj. Dobra. I to jedziemy dalej. Idziemy zwiedzać. Tu mamy bardzo ciekawy teren. Lubię takie klimaty też. Robi robotę fajną. Duża przepaść tam na dole. Także jeśli ktoś ma lęk wysokości, to może to nie jest mapa dla niego. Chociaż tutaj te drzewa troszeczkę pokrywają to, ale szlaban, który otwiera się o godzinie 9, także tu trzeba pilnować sobie czasu, bo inaczej nie wjedziemy do niego. Tam jest właśnie ta farma, od której zaczynamy. Dużo takich ciekawych potoków, które dają fajnego klimatu. Tutaj. Dobra, jedziemy. Tu gdzieś w miejscu powinno być pastwisko. To jest tutaj. Zaraz zobaczymy, ile kosztuje. Można wejść, ale tutaj triggera nie ma, dopóki chyba nie zakupimy tego miejsca. Także tu 51 tysięcy, kup. No i mamy tutaj pastwisko.
Tu jest jedzenie, a trigger tu jest w tym miejscu. Proszę, tutaj 87 krówek pomieścimy. Jak widzicie, ceny tutaj tych terenów nie są zbyt wygórowane, dość adekwatne. Wiadomo, tutaj dużych pieniędzy nie będziemy robić. Bardziej się tu będzie skupiać na tym, aby sobie pobawić się właśnie w takim terenie, bo to też jest pewna satysfakcja. Coś innego niż standardowy farming. Także lubię takie tereny, które są zupełnie inne od tych normalnych, standardowych map. Także jest czym się tutaj pobawić. Dobra, będziemy teraz do miejsca, w którym jest tartak. Także trochę mamy do przejechania, ale przynajmniej zobaczcie sobie mniej więcej, jak ten teren tutaj się prezentuje, jak on wygląda. Wiadomo, tutaj na tej mapie dużych sprzętów raczej nie użyjemy, ze względu na to, że no, ta infrastruktura dróg tutaj jest ograniczająca no, dużych sprzętów, ogranicza na pewno w dużym stopniu poruszanie się. 150 000 za tartak. No i co tu mamy? Standardowe widzę. Także tak się przedstawia tartak. Jeszcze jedną rzecz chcę tutaj sprawdzić. O, znajdźka. Także tak znajdźki wyglądają. Użyłem ich wielu, budując tę mapę. Czy potrafisz znaleźć wszystkie? Spójrz na siebie. Jeszcze jeden. 25 000 za znajdźkę. Ok. Miałem takie dziwne to tłumaczenie na polskie, ale może to ma jakiś sens. Dobra. Stąd idziemy dalej. Teraz będziemy na tamie od tej strony takiej tej lepszej, tej widokowej. Klimat dojazdu do tego miejsca jest naprawdę też ciekawy. Także szerokie pojazdy to tutaj odpadają. Raczej tutaj nie dadzą sobie rady, ale no sam widok widać, że tu no mega. Ale to jest look, hopie. Ale widoczek. Ale to jest świetnie. Od razu mi się przypomina film Mission Impossible. No, megaśnie to wygląda. Tu coś ludzie patrzą. A, to są te turbiny. Okej. Dźwięk taki jakiś dziwaczny. Ciekawe, czy można łowić ryby. Ciekawe, naprawdę. Tutaj mamy skup. Także można się tu wybrać na ten z rzeczami do sprzedania. No, tutaj punkt widokowy na dolinkę. No tak jak mówię, no ja bym się nie wiem, czy bym się odważył mieszkać tu w takim miejscu. Cokolwiek się stanie z taką tamą, jakieś trzęsienie czy coś i zalewane wszystko. Jakaś łódka sobie pływa, tam jakaś barka jest w tym tle. Nie no, klimat naprawdę megaśny. Teraz jeszcze może sprawdzę, jak wygląda z trybu budowy tutaj. Ho. Ale tu megaśnie to wygląda. No. Naprawdę mapa totalna w swoim rodzaju. Dobrze zrobiona, widać. Naprawdę ciekawa propozycja. Też można się tam chyba wybrać jeszcze na spacerek w tamto miejsce. Chociaż raz ja muszę to właśnie sprawdzić, ale nie wydaje mi się, żeby... Nie, to jest koniec mapy, to nie. Myślałem, że to będzie jakaś droga, która będzie dotąd doprowadzać, ale nie, to nie ma.
Dobrze, to jedziemy sobie tak jak to powinno być, tędy. Pojedziemy sobie właśnie w górę do miejsca, gdzie jest właśnie pobór kamieni, czyli kopalnia kamienia. No, te zakręty tu są naprawdę dość intensywne, więc sprzęt, no chyba że chcecie odgrywać sobie tutaj takie te role indyjskich, pakistańskich bezdroży takich po górach, gdzie te samochody co ledwo się mieszczą na drodze, a mijałem się jeszcze między urwiskami. Najniebezpieczniejsze drogi świata, jakoś tak to się nazywało. No i tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie mogli sobie pobrać kamienie. Tu mamy Volvo do dyspozycji naszej, także jest dobrze wyposażony ten teren. No i tu chyba jest wapno, mi się wydaje. Dobrze mówię, czy co? Tak jest, dokładnie jest to wapno. No i stąd sobie teraz śmigniemy znowu na dół. I tak jak mówiłem, tutaj w tych terenach leśnych, jeśli byśmy chcieli sobie popracować z wyrębem drzewo stanu, no to najlepsze, najbardziej bezpieczniejsze, adekwatne będą tutaj te liny transportowe, które się rozwija, bo no, pracując na tak stromym terenie, to myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie i opcją tutaj. A sprzęty, którymi będziemy pracować, no będą musiały mieć naprawdę dużą moc. Te traktory będą musiały być o dużej mocy, żeby ten ciężar tu pozwolić. Znaczy, no nie będą to duże ilości zwożenia tego, będą to mniejsze oczywiście, no ale też będą musiały mieć sporo mocy, żeby poprzeciągać drzewo. Niby taka no dość spora mapa jest, ale powiem wam, fajna zabawa będzie, naprawdę. Jeśli ktoś lubi takie mapy do dłubania, do bawienia się, to jest kolejna z takich. Poprzednia to co sam grałem na Daihem. Bardzo ciekawa mapa, polecam. Autor Kale. A tutaj mamy w innym klimacie, szwajcarski klimat. Także też coś ciekawego. Uwaga, muszę się tutaj przejechać, żeby nie zderzyć się. No i jesteśmy z powrotem, także kółeczko zrobiliśmy, jeśli chodzi o tą tamę. Także pokazałem wam, gdzie jest tartak, gdzie jest kopalnia kamienia, no i samą tamę ze skupem. A teraz pojedziemy w miejsce, gdzie jest farma, czyli teraz w tym kierunku. Przejdziemy sobie tutaj koło farmy i pojedziemy sobie dalej do ostatniego punktu już na mapie. Także fajnie tu będzie wykorzystać sobie tutaj firmę tą austriacką, która jest Lindner, czy jak to się tam nazywa, bo to jest sprzęt chyba najmniej używany, myślę, w tym farmingu, ze względu na to, że on jest bardzo używany właśnie przez Austriaków w Alpach, w tych podgórskich terenach. I tam jest właśnie w tym celu stworzona ta cała maszyneria. No a tak w zwykłym, standardowym farmingu to te sprzęty jakoś nie mają tego bytu, a tutaj akurat jest właśnie okazja, żeby sobie pograć tym, tak jak to powinno być w naturalnym środowisku. Jestem ciekaw, czy to wtedy ma sens, będzie miało sens. No. Dużo takich właśnie jest potoków, które przepływają przez te drogi, specjalnie uformowane, żeby
podczas orstopów, czy... Zaraz, ja chyba... Którędy ja mam jechać teraz? Totalnie zapomniałem. Dobra, chyba tutaj na... Podczas roztopów robią się strasznie duże rzeki, które mogą rozmyć drogę, zmyć drogę grunt z gruntem, także tak to jest zrobione. O, jaki klimacik fajny. Chyba przez środek tej doliny przejeżdżamy. To jest ta woda spuszczalna z tego, z tamy. No i ostatni punkcik na mapie. No to co może być? Handel zwierzętami jedynie, bo biogazowni tu raczej nie ma. To jest w tym miejscu. Także po zwierzątka tutaj można przywieźć, zawieźć. Tak to się przedstawia. Dobra, zerknijmy sobie jeszcze z góry, jak tu wygląda ta mapka. Także o, taki oto klimacik z rzeką po środku. Ładnie. Wodospady tu są nawet ładne. Te niektóre miejsca to naprawdę będą tutaj dość malownicze, że tak powiem. Chociaż w większości tutaj drzewa zasłaniają, więc może być trochę ograniczone pole widzenia, ale sam to ukształtowanie tej rzeki tutaj to jest dość ciekawe. To jest na takiej skarpie ta farma. Wow, nieźle to wygląda. No, może być ciekawa rozgrywka. Może być ciekawie. No i tutaj sama ta tama też robi robotę. No powiem wam, wyszło już kilka mapek właśnie na FS25 w takim właśnie klimacie górskim. Także no, jest co wybierać teraz, jeśli chodzi o temat górski, ale takich, że były same trawy, tak jak tutaj w tym przypadku, to jest na razie chyba jedyna mapa. Bo większość map są bardziej rozbudowane z miastami, a tu jednak jest taka bardziej jest skupiona właśnie w kierunku upraw trawy i zwierząt. Jak to jest? Które trawę jedzą tylko zwierzęta? Dobra. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać mniej więcej jak mapa wygląda i zaciekawić kilku z Was. To tyle. Dzięki za wsparcie, dzięki za łapeczki, dzięki za subskrypcje i komentarze. Bardzo lubię czytać Wasze komentarze, także z mojej strony to wszystko. Pozdrawiam gorąco, no i do następnego. Na razie. Cześć.